Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców oddzielnie. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. No wtedy można mieć taką większą wiedzę i wyciągnąć jakiś wspólny mianownik z obu czytań, ze znaku słonecznego i ascendentalnego. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na czerwiec. O, odwrócona karta, ale nie biorę jej odwróconej, bo widzę, że wszystkie karty były odwrócone, więc niech będzie w pozycji prostej. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, nieźle, na razie nieźle. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi jakaś blokada, brak przepływu, niezgoda na coś. Jak Wy się przedstawiacie? Och. Słuchajcie, wydaje mi się, że trzeba coś przemyśleć i to może być związane z sytuacją zawodową. Tak mi się wydaje, ale czytania na pracę i finanse będą już zaraz, w tym samym wideo. Jaka będzie dla Was rada? Ale w ogóle też wydaje mi się, że to może być spokojniejszy miesiąc. Tutaj sama karta chciała wypaść, niech będzie. Czego raczej nie robić, czego unikać w czerwcu, barany i baranice? Słuchajcie, powiem tak. No jak najbardziej. Widzę tutaj jakiś nowy początek, ale słuchajcie, mam wrażenie, że część z Was myśli o zmianie lub dostaje propozycję zmiany. I to może być związane z przeprowadzką, z nową pracą. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś to się wyklaruje. Pojawiło się sporo kielichów, a kielichy to trygon wody, rak, skorpion, ryby, ale w ogóle kielichy mówią o emocjach. Ale to zaraz. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta głupca, a głupiec, to jest karta zerowa w wielkich arkanach i ona dosłownie mówi o zaczynaniu od zera, o wyruszaniu do przodu, o jakiejś podróży, o przemieszczeniu się. Nawet, słuchajcie, może to być związane z jakąś podróżą taką, jakby to powiedzieć, emocjonalną, taką w głowie. Słuchajcie, podróż może nawet edukacyjna. Związana z tym, że na przykład część z Was rozpoczyna nowy kurs, szkolenie i dzięki temu czuje jakiś wiatr w żagle, bo też ma takie poczucie, że robi to gdzieś ku rozwojowi po prostu. Nie to, żeby sobie zapełnić czas, tylko że na tej zasadzie, że gdzieś to się przyda w przyszłości, być może nawet w pracy. W każdym razie karta zerowa głupca sugeruje o jakiejś takiej nowej, lekkiej energii i chęci przygód, doznawania przygód,
chęci, jak to się mówi, zbierania przygód w tym miesiącu na przykład. No, barany są dosyć przygodowe. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Króla Monet. Jest to karta, która przedstawia przedstawiciela trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. W każdym razie Król Monet pokazuje tutaj, że gdzieś najprawdopodobniej będzie to spokojny miesiąc, zwłaszcza jeśli chodzi o Wasze samopoczucie, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jeśli chodzi o wyjazdy, o komfort Waszego życia. Mi się wydaje, że gdzieś jest w Was taka pewność a propos, no właśnie, pewnej zmiany czy wyjazdu, który ma w najbliższej przyszłości się pojawić. Król Monet jak najbardziej przedstawia tutaj kogoś bardzo stabilnego emocjonalnie, kogoś, kto jest zadowolony ze swoich osiągnięć i w ogóle to nie znaczy, że gdzieś zaprzestaje osiągać więcej. Tak jak mówiłem, no gdzieś tutaj potrzebujecie przygód i dla Was gdzieś tą przygodą może być na przykład nowe szkolenie, nowy kurs, czy gdzieś myśli o przeprowadzce, o zmianie zawodowej. Tutaj gdzieś czuję, że no właśnie barany potrzebują iść do przodu. Zobaczcie. Przychodzi do Was karta Pazia Monet, kielichów i całkiem nieźle, dlatego że Paź kielichów to jest energia osoby takiej bardzo pogodnej, pełnej pogody ducha właśnie. To jest ktoś młody duchem właśnie. Powiedziałbym, że Paź kielichów to jest taka osoba, która trochę fruwa sobie w przestworzach, ale z drugiej strony, no gdzieś Was tutaj poziomuje Król Monet, więc wiecie, kiedy zejść na ziemię. W każdym razie Paź kielichów raczej nastrój Was nie opuszcza. Natomiast, w sensie, że dobry nastrój, Paź kielichów mógłby przedstawiać propozycje, bo zobaczcie, no tutaj on wyciąga do Was kielich i ta propozycja właśnie według mnie może być związana z, uwaga, przeprowadzką, wyjazdem lub zmianą pracy. Coś, co jest związane z komfortem Waszego życia. Coś, co Wam daje ten komfort. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że no, wypadałoby się nad tym zastanowić. Paź kielichów też sugeruje, że będzie w tym miesiącu sporo okazji do zabawy, do spotkań towarzyskich. Wesoły miesiąc. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi dwójka mieczy, a dwójka mieczy to jest no, energia takiego zastoju, jakiejś blokady, niezgody na coś, nieumiejętności dopuszczenia do siebie jakichś emocji takich no, już głębszych, bym powiedział. Ewentualnie dwójka mieczy też może sugerować, że właśnie coś się nie rozwija. No, jest ta blokada. Tylko że ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak rzeczywiście, na przykład, jeśli chodzi już tutaj powiedzmy o wyjazd lub sprawy zawodowe, no coś tutaj jest w stanie się wyklarować. Tak bym zasugerował. Dwójka mieczy też pokazuje osobę, która ma taką postawę na anty bardzo, taką zrezygnowaną, że nic nie pasuje, trudno dogodzić. No i słuchajcie, to odchodzi do przeszłości, więc no bardzo dobrze. Wiecie, jak sobie dogodzić i gdzieś postawa na anty, jeśli taka była, no to tutaj odchodzi. I teraz tak. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako czwórka kielichów, a czwórka kielichów no, może znowu sugerować o jakąś propozycję. Może sugerować, że coś trzeba przemyśleć, bo zobaczcie, tu jest znowu taki kielich wyciągnięty do osoby na karcie i o tej karcie właśnie bardzo często mówi się jako o propozycji, jako no, jakiejś sytuacji, która jest na horyzoncie i trzeba ją najprawdopodobniej rozważyć. Ja mam wrażenie, że Wy tutaj przedstawiacie się jako osoby, które no, potrzebują swój czas spędzić, że tak powiem, na analizowaniu, na myśleniu. Nie dajecie się gdzieś tutaj przyspieszać, nie dajecie gdzieś tutaj wywierać innym na Was w presji. Gdzieś tak jakby wszystko w swoim tempie. Czwórka kielichów też w ogóle sugeruje, że macie w tym miesiącu dużo czasu i chęci na kontemplację, na rozmyślanie, wyciszanie się,
planowanie czegoś, co no, najprawdopodobniej niedługo nadejdzie. Słuchajcie, mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, bo to jest takie dosyć ogólne. Powiedzcie mi, o co tam u Was może chodzić. Słuchajcie, w Radzie, i to jest ciekawe, bo zobaczcie, w Radzie macie rycerza buław na takim ognistym koniu. I rycerz buław to osoba, która jest w gorącej wodzie kąpana, która właśnie podejmuje decyzje pod wpływem emocji, chwili, którą gdzieś tutaj inne osoby no, próbują wywrzeć na nie wpływ. I rada jest taka, żeby się nie dać, żeby właśnie robić wszystko w swoim tempie, chociaż, tak jak już wcześniej mówiłem, raczej wy to robicie, wy to macie, wy tak właśnie działacie. Tylko mam wrażenie, że otoczenie, możecie mieć czasami takie poczucie, że w waszym bliskim otoczeniu jest dużo niedojrzałych emocjonalnie osób i czasami może was to rzeczywiście wkurzać. No najzwyczajniej w świecie. Po prostu macie tutaj akurat tego dosyć, ale czy tam wcześniej tak było, bo mam wrażenie, że w czerwcu pokazujecie się jako mentor, jako mentorka, jako osoba, która może podzielić się wiedzą z innymi, ale taką wiedzą, słuchajcie, bardzo życiową, bądź konkretną, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Rada jest taka, żeby nie tracić cierpliwości, bo rzeczywiście no takich lekkoduchów w waszym otoczeniu, bądź ludzi nieogarniętych może być sporo. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać i uwaga, jest to 8 kielichów. 8 kielichów to karta sugerująca nie tylko rozstanie lub zmierzanie ku nowemu, ale w ogóle jakieś tutaj nowe początki, przygody, sprawy, które są nieodkryte, nieznane, bo zobaczcie, tutaj pasterz zmierza do przodu, przed nim księżyc, który jest symbolem właśnie nieodkrytego, nieznanego. On nie wie, gdzie idzie, ale jest otwarty na zdobywanie wiedzy, na podróż, na przygody. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Nie zamykać się na jakąś wiedzę, nie tracić zapału, jeśli sobie coś umyślałyście lub umyśliliście a propos zmian życiowych. Ta karta w ogóle sugeruje, żeby nie obawiać się, no po prostu wprowadzać nowego etapu w swoim życiu, bo ktoś może mieć jeszcze skrupuły na przykład przed przeprowadzką, zmianą pracy itd., itd. 8 kielichów też tutaj sugeruje emocje, trudne emocje, które również są nam potrzebne, bo wówczas są one dla nas informacją, co się dzieje, co trzeba zmienić, co ewentualnie trzeba naprawić bądź zmienić. Nie unikać trudnych emocji, które nie widzę, żeby tutaj ich dużo było, ale ja w ogóle mam wrażenie, że dla baranów czerwiec też będzie takim miesiącem docenienia samych siebie. Tutaj też mam wrażenie, że będzie trochę czasu właśnie na refleksję, na takie poczucie, że do wszystkiego właściwie doszłyście same ciężką pracą, determinacją i możecie gdzieś tutaj być z siebie dumne. Sprawdźmy, co w uczuciach, w miłości. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Dobrze. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka? Barany, jak Wy pokazujecie się w miłości i w uczuciach w czerwcu? Gorący miesiąc i tutaj na razie sporo gorąca widzę. Są buławy, są. Kolejne buławy. Jest 8, 9 i cesarzowa. Dobrze, jaka będzie dla Was rada?
Dziwna sytuacja. Czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, ja widzę taką rzecz, zwłaszcza w związkach, że trzeba będzie chyba drugą osobę trochę sprowadzać na ziemię, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólne wydatki, jeśli chodzi o wspólne inwestycje. Mam gdzieś wrażenie, że tutaj trzeba też porozmawiać o rodzinie. O rodzinie waszej drugiej połówki. Być może trzeba jakieś granice postawić na zasadzie kiedy, jak i gdzie się spotykacie. Tutaj też widzę jedną rzecz, że być może jest takie w cudzysłowie namawianie drugiej osoby, może nawet do, słuchajcie, powiększenia rodziny. Ktoś na razie jeszcze nie czuje się gotowy lub gotowa. Momento. Och, ale głośno przełknąłem, wybaczcie. I teraz tak. Z przełożenia dla związków jest Królowa Kielichów. No i ta karta pokazuje osobę, która jest taka rozemocjonowana, która ma w sobie dużo miłości, ciepła, pozytywnej energii i dzieli się nią z innymi. Jest to, słuchajcie, matka bądź ojciec, osoba, która jest bardzo rodzinna, kochająca, wspierająca. I wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj raczej dużo pokojowej energii będzie. Pokojowej energii, ale też mam wrażenie, że czyjaś matka bądź była żona, czy tam były mąż lub ojciec, może się wtrącać w wasze sprawy. Zastanówcie się, o co tutaj może chodzić. Jeśli chodzi o single, no to z przełożenia ta Królowa Kielichów, no może jak najbardziej sugerować, że będzie to miesiąc pełen emocji, w sensie emocjonalny miesiąc, w którym, no gdzieś tutaj mam wrażenie nawet, jest okazja nie tylko do flirtu, ale do czułości. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że wy też jesteście w takiej potrzebie czułości, miłości, dzielenia się z kimś swoją pozytywną energią, ale nie jest to z desperacji i to jest bardzo ważne. Królowa Kielichów wskazuje i dla singli, i dla osób w związkach, że będzie dużo okazji do towarzyskich spotkań, czy w relacji razem, czy gdzieś rzeczywiście jako single, no może w gronie znajomych, ale no to już dopasujcie do siebie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta cesarzowej, no i cesarzowa dla osób właśnie w relacjach mogłaby przedstawiać matkę znowu. I tutaj czytam teściową. Znowu potwierdzam, że tutaj ktoś może rzeczywiście próbować się wtrącać tam, gdzie nie trzeba, ale ta karta może sugerować również ciążę, w ogóle jakąś obfitość, więc no, mam wrażenie, że jeśli chcecie się starać rzeczywiście o powiększenie rodziny, jest to dobry czas na to. Cesarzowa sugeruje płodność, namiętność, pasję i mam wrażenie, że no, tego w waszej relacji w tym miesiącu będzie sporo. Jeśli chodzi o single, to dla was w ogólnej energii cesarzowa sugeruje o tym, że jesteście osobami nie tylko potrzebującymi czułości, tak jak tutaj mogłaby pokazywać Królowa Kielichów, ale również tak jak cesarzowa, jesteście osobami takimi atrakcyjnymi, flirtującymi. Mam wrażenie, że przyciągającymi do siebie. Tutaj wiecie, przede wszystkim cesarzowa mówi o takiej fizyczności, ja bym powiedział. Ona jest atrakcyjna, ona dba o siebie i mam wrażenie, że otoczenie was tak postrzega, po prostu, atrakcyjnie. Okazji do flirtu będzie dużo. I teraz tak, jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, w związku. I tutaj zobaczcie, jest karta 9 buław, a 9 buław mogłaby sugerować stawianie przed sobą muru, odgradzanie się, ograniczanie lub, tak wiecie, może nawet nie to, że niezgodę, ale wydaje mi się, że trudno jest namówić drugą osobę do rozsądnego działania, do na przykład braku zazdrości, bo tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że ktoś może mieć problem z zazdrością i próbować was na przykład przytrzymać przy sobie i nie wypuszczać na spotkania ze swoimi znajomymi na przykład.
Dziewiątka buław też w ogóle sugeruje, że tutaj trzeba zaznaczyć pewne granice, ale o co chodzi? Nie wiem. O, już wiem. Znaczy, no oczywiście, że wiem. Pewne granice, jeśli chodzi o kontakt z rodziną, bo wydaje mi się, że gdzieś druga połówka może go mieć nienaturalnie za dużo ze swoją. Tak bym zasugerował. Co przychodzi do singli? I teraz tak. Do singli przychodzi karta dziewiątki buław. I ta karta mogłaby mówić o jakimś zamknięciu się. To tak jakby rzeczywiście barany miały okazję do poznania nowych osób, do flirtu, do jakiegoś rozpoczęcia romansu, ale gdzieś wycofują się szybko, dlatego że może obawiają się pokazać zaangażowania, bo im się to na przykład tak jakby wiąże dla nich z ograniczeniem z drugiej strony, że ktoś tutaj będzie na przykład, no nie wiem, zazdrosny, zazdrosna, albo że bycie w relacji to jest gdzieś przytłaczające, zabierające wam przestrzeń. Dziewiątka buław mówi, żeby co? Nie, nic nie mówi. I teraz tak, relacje powiedziałem, single powiedziałem. Jak wy się przedstawiacie w związkach? Zobaczcie, jest to karta ósemki buław. A ósemka buław to jest szybka, szczera, konkretna komunikacja. To jest taka konfrontacja, bym powiedział. I też słuchajcie, mam wrażenie, że chcecie gdzieś swojego partnera lub partnerkę popędzić, przyspieszyć. Czyli, jak to wynikało w ogólnym czytaniu, was się nie popędza, ale wy, mam wrażenie, że tutaj lubicie, bo ktoś z waszej relacji może być oporna na zmiany, ryzyko, wspólną inwestycję. Natomiast tutaj raczej widzę dużo rozmawiania, dlatego że ósemka buław sugeruje komunikację, więc mam wrażenie, że nie ma tutaj w tym miesiącu kiszenia w sobie emocji i jakichś, problemów, tylko jest po prostu szczera rozmowa od początku. To, co barany lubią najbardziej. Szczerość to podstawa, wy to wiecie. I, tak jak mówiłem, możecie chcieć troszeczkę popędzać swojego leniwca lub leniwce. Zobaczcie single, jak wy się przedstawiacie jako ósemka buław. I teraz tak. Ósemka buław mogłaby sugerować komunikację w internecie na przykład. I myślę, że jest to całkiem niezłe miejsce do poznania, do zapoznania sobie kogoś. Jeśli na przykład bardzo nie chcecie korzystać z aplikacji czy portali randkowych, to może wypadałoby poszukać sobie jakichś specjalnych wydarzeń, tam gdzie można kogoś poznać. Takie speed dating to się chyba nazywa, że idzie się do jakiegoś tam lokalu na spotkanie i z powiedzmy tam kilkoma osobami rozmawia się po kilka minut. Jak najwięcej pytań się zadaje, żeby się czegoś dowiedzieć. I pierwsze wrażenie, czy chcecie tę osobę zaprosić dalej na spotkanie, czy nie. Wiecie, o co mi chodzi. Ósemka buław też pokazuje, że barany są w tym miesiącu takie kłótliwe, jeśli chodzi o byłych. Nie wiem, czy tutaj jakiś były się nie pokaże na spotkaniu towarzyskim przypadkowo. Słuchajcie, w radzie dla związków jest piątka monet. I słuchajcie, piątka monet mogłaby sugerować brak, ale w ogóle też jakąś tęsknotę. Jest to informacja, żeby popracować nad, nawet nie tyle co zaufaniem, ale nad dawaniem sobie przestrzeni w waszym związku, bo ja mam wrażenie, może czasami jej być za mało, tej przestrzeni. Ktoś tutaj potrzebuje zatęsknić i może by rzeczywiście wypadało spędzić chociaż weekend oddzielnie. Na przykład piątka monet też sugeruje, żeby że wy wiecie, jak, kiedy, w co inwestować pieniądze, przywołać do porządku drugą osobę. Dla singli w radzie piątka monet. Słuchajcie, to jest dziwne. Jest to energia braku i wychodzi na to, że wypadałoby spełniać swoje potrzeby. Jeśli czujecie, że rzeczywiście macie potrzebę przynależności, gdzieś tam czułości,
chcecie z kimś poflirtować, to nie jest znak, żeby siedzieć w domu i płakać, że nikogo nie macie, tylko żeby wyjść do ludzi, postarać się kogoś poznać. Piątka monet, nie szczędzić kasy na wygląd, inwestycje w swój wygląd i w swoje samopoczucie. Czego nie robić, czego unikać w związkach, w relacjach. No i właśnie karta wieży. No, to jest kłótnia. I teraz tak. Ja bym powiedział, że jeśli chcecie wywrzeć wpływ na drugiej osobie, a może być taka konieczność, to trzeba to zrobić z żartem, na okrętkę. Gdzieś tak wiecie, żeby tutaj nie było zbyt buńczucznie, bo mam wrażenie, że partner, partnerka, no są to osoby wrażliwe. Karta wieży sugeruje, żeby co? A, już wiem. No, żeby nie polegnąć na jakichś planach finansowych waszego partnera bądź partnerki, bo lepiej, żebyście wy się tym zajęły. O co chodzi, nie wiem. Może o remonty lub przeprowadzki. Czego nie robić i czego unikać dla singli? Słuchajcie, karta wieży. I teraz tak. Z jednej strony nie kłócić się z byłymi. W ogóle to jest tak, że jeśli ktoś z byłych pojawi się na spotkaniu towarzyskim przypadkowo, emocje, słuchajcie, niech opadną i dopiero myślcie, że tak powiem, o jakimkolwiek przywitaniu się, rozmowie i tak dalej. Tutaj emocje nie będą wam dobrze podpowiadać. W ogóle karta wieży sugeruje, żeby coś nowego budować, aniżeli z kimś z przeszłości, z kimś nowym. O, motocykl tutaj potwierdza. Co jeszcze? Wieża mówi, żeby korzystać z okazji, których w tym miesiącu będzie dużo i nie zapracowywać się, bo ktoś tutaj ma super ambicje na rozwój. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla was ogólna energia. No też szkolenia, nauka, wiedza. Co do was przychodzi, co się pojawia. O, no nieźle. Słuchajcie, w tej talii tu jest szóstka. Dobra, momento. Co odchodzi do przeszłości? Bo tak jak, słuchajcie, wracałaby szansa z przeszłości na jakiś awans, na zmianę stanowiska. Taka, która wydawała się nieosiągalna. Albo kiedyś, w której, nie wiem, była odrzucona przez was. Jak wy się przedstawiacie? Rada dla was. I jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie. Jeśli chodzi o inwestycje wspólne z kimś, nieważne czy to partner, partnerka, przyjaciel, koleżanka, to nie ulegać pod czyimś wpływem czegoś nie robić, nie wkładać pieniędzy w coś, ale to już wcześniej mówiłem. Tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o matkę, o teściową, o osobę z przeszłości, razem czegoś finansowo nie robić. No właśnie, czego nie robić, czego unikać. Okej, słuchajcie, momento. Jest rydwan. To jakby były inwestycje w przejazdy, w przeprowadzki, w podróże, w środki lokomocji. W każdym razie znowu sporo kielichów. Ale właśnie, z przełożenia ten rydwan sugeruje, że sprawy szybko nabiorą tempa i szybko pójdą do przodu. Również dlatego, że gdzieś tutaj je przyspieszacie. Ale w ogóle rydwan pokazuje też kontrolę, bo ten woźnica musi gdzieś tutaj przejąć kontrolę nad dwoma rozbieganymi końmi, czy tam koniami.
no żeby dojechać do celu. I mam wrażenie, że w tym miesiącu będzie dużo konieczności właśnie takiego zarządzania innymi, również przywoływania do porządku osoby, które chcą coś zrobić finansowo, również z Wami. Tak bym powiedział. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta kapłanki, karta papieżycy i ona jak najbardziej przedstawia kogoś, kto ma ogromną wiedzę, kto ma ogromny talent, ktoś, kto ma pasję do wykonywania swojego zawodu. Karta kapłanki mogłaby sugerować właśnie, że w tym miesiącu znowu, to już mówiłem wcześniej, rozwijacie się bardzo, jeśli chodzi o jakąś wiedzę i to może Wam rzeczywiście pomóc w przyszłości zarabiać więcej pieniędzy. Natomiast tutaj mam wrażenie, że coś, co było ukryte, niewiadome, niejasne, niepowiedziane Wam wprost za plecami, to może w tym miesiącu, że tak powiem, wyjść na jaw albo być znowu dla Was dostępne, bo zobaczcie, przychodzi do Was karta szóstki kielichów, a jest to karta przeszłości. I słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Nie widzę, że tutaj ktoś z przeszłości będzie chciał Wam namieszać w finansach, ale w razie czego, no to tutaj nie polecałbym konszachtów z bumerangami. Szóstka kielichów sugeruje właśnie powrót z przeszłości jakiejś szansy, która była niewykorzystana. No to tak jakby na przykład gdzieś aplikowałyście o awans, ale ktoś inny dostał tę pracę i teraz po jakimś czasie okazuje się, że tamta osoba się zwolniła i na przykład jeszcze raz możecie ubiegać się o to stanowisko. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi siódemka kielichów, a siódemka kielichów to karta iluzji, to karta braku wiedzy, czyli właśnie wiedzę zdobywacie, wiedzą się również dzielicie, bo mam wrażenie, że jest sporo nowych osób u Was dookoła, albo dookoła Was, albo osób, które się nie przykładają do obowiązków. Tutaj jest też informacja, że skoro ta karta rozproszenia, nieumiejętności skupienia się i wybrania, zadecydowania odchodzi do przeszłości, no to jest informacja, że Wy bardzo racjonalnie podejmujecie decyzje, przemyślanie. Tutaj też, jeśli chodzi o inwestycje, to do Was, mam wrażenie, należy ostatnie słowo. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta piątki mieczy i w tej talii uwielbiam piątkę mieczy. Jest przepiękna. Nie wiem czemu, ale ta postać kojarzy mi się z jakimś archaniołem. W każdym razie jest to karta, która mówi o odpuszczeniu. I o co chodzi z tym odpuszczeniem? Tutaj mam wrażenie, że wolicie na przykład odpuścić jakąś inwestycję lub zmianę, jeśli nie jesteście jej pewni bądź pewne, co może się na przykład nie spodobać innym. O, motocykl znowu. Coż te motocykle tak na Was? Natomiast Wy tutaj przede wszystkim dbacie o swój spokój wewnętrzny. Jeśli czegoś nie jesteście pewne, nie bierzecie tego. Piątka kielichów też sugeruje, że pokazujecie się jako spec w jakiejś dziedzinie i mam wrażenie, że można to wykorzystać zawodowo. Jeśli wydaje Wam się, że możecie za to dostać już teraz więcej pieniędzy, no to spróbować porozmawiać z przełożonymi. Zobaczcie, w Radzie jest karta Księżyca, a Księżyc to jest właśnie coś ukrytego. I teraz tak, w Radzie jest, to już zwłaszcza z tą kapłanką w połączeniu, że pieniądze i awanse i zmiany lubią ciszę. Nie chwalić się dookoła wszystkim, dopóki coś jest niepewne na pewno na 100%, ale w ogóle też nie dzielić się z innymi swoimi opiniami na temat tego, jak funkcjonuje firma, bo wydaje mi się, że są osoby, które za plecami mogą rzeczywiście za bardzo wziąć do siebie pewne informacje. Karta Księżyca sugeruje, żeby jakąś transformację, bo Księżyc ma swoje różne fazy, czyli co? Szkolić się, rozwijać jak najbardziej. Czego nie robić, czego unikać i jest to paź buław, a paź buław to osoba, która się komunikuje. Tutaj w ogóle jest księżniczka buław w tej talii.
Ale jest to ktoś, kto mógłby właśnie gadać o nie swoich sprawach. Jest to osoba, która dosłownie mogłaby gdzieś tutaj przy was plotkować na innych, ale słuchajcie, ona gdzieś tutaj robi to specjalnie, żeby gdzieś waszą reakcję, że tak powiem, zobaczyć i podać oczywiście dalej. Takiej osoby unikać może baran, lew, strzelec, może osoba młodsza lub niedojrzała. Paź buław jeszcze sugeruje, żeby co? Nie unikać rozmów i negocjacji, bo jeśli wy już w coś wchodzicie, to musicie być tego pewne lub pewni. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że wówczas pomożecie mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.